Cześć! Normalnie na tym kanale pokazuję stare urządzenia, głównie stare odkurzacze, oglądamy je, rozkręcamy. Natomiast dzisiaj chciałbym zająć się czymś zupełnie innym, naprawą jednego z moich narzędzi, którą chciałem tutaj pokazać, bo wiąże się z tym pewna wpadka, którą zaliczyłem i być może to się po prostu komuś przyda. To jest wyżynarka Bosch PST 650, bardzo prosty, taki podstawowy, najprostszy model z serii Easy. Od razu ktoś powie, że to się do niczego nie nadaje, ale moim zdaniem do jakiegoś takiego okazjonalnego majsterkowania, do zastosowań takich domowych. Jest to naprawdę fajne i całkiem solidne urządzenie. Ja tę wyżynarkę kupiłem już co najmniej 8 lat temu. Robiłem wtedy remont kuchni i potrzebowałem po prostu wyciąć otwory w nowym blacie kuchennym na płytę indukcyjną, na zlewozmywak. I stwierdziłem, że kupienie takiej wyżynarki, ona kosztowała wtedy 100 ileś złotych, a to było mniej więcej tyle, ile kosztowałoby mnie zamówienie wycięcia tych otworów, więc ją sobie wtedy kupiłem i od tamtej pory używałem ją w bardzo wielu pracach, nawet można powiedzieć, że znacznie ponad zakres takich prac, do jakich ta wyżynarka została przewidziana, bo ja ją używałem i podczas prac nad podłogą drewnianą na tarasie, i podczas prac nad kładzeniem paneli drewnianych w domu, i podczas budowy zadaszenia tarasu, i podczas budowy wiaty za domem, i podczas częściowo prac przy elewacji drewnianej na domu, i przy jakichś meblach, ale też wiele innych zastosowań takich właśnie wokół domu, na pewno takich, do których ta wyżynarka nie była przewidziana i nic dziwnego, że w końcu odmówiła współpracy. Ja nawet ciąłem nią bardzo często jakieś gałęzie ogrodowe, jakieś przycinałem nią drzewka, różne dziwne rzeczy, także aż się sam dziwię, że przez te 8 lat wytrzymała. Na początku pierwszy raz przy jakichś tam pracach złamała mi się tutaj ta rolka prowadnica brzeszczotu. Żaden problem, ona kosztuje 20 kilka złotych, wymieniłem ją bardzo szybko, natomiast jakiś czas temu przy kolejnych takich intensywnych pracach, przy cięciu dosyć grubych takich dębowych blatów, myślę, że po prostu za długo pracowałem bez przerwy, to się wszystko rozgrzało i odłamało się tutaj takie mocowanie brzeszczota. I to chciałbym właśnie dzisiaj naprawić. Przyznaję, że już raz wziąłem się za naprawę tej wyżynarki i zaliczyłem wtedy właśnie pewną wpadkę, o której zaraz Wam opowiem, ale najpierw rozkręćmy to urządzenie i dostańmy się do środka, do tego mechanizmu. Pudełko mogę na razie odłożyć. Tutaj po prawej stronie wyżynarki mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 śrubek, które muszę wykręcić. Ostatnia śrubka, 9, tu jeszcze jednak odkręcę tę stopkę. Wszystko to mogę tutaj odłożyć i możemy teraz otworzyć tę wyżynarkę. I tutaj mamy cały mechanizm wyżynarki. Tutaj można obejrzeć silnik, szczotki silnika, gdyby potrzebna była wymiana, to tutaj można do nich zajrzeć, łożysko silnika. Tutaj jest taki nie wiem, wiatraczek, mówiąc niefachowo, który z jednej strony chłodzi silnik, a z drugiej zapewnia tutaj powietrze, które przy włączeniu nawiewu usuwa trociny podczas pracy tą wyżynarką. Tutaj mamy z przodu mechanizm, który dzisiaj najbardziej nas interesuje. To jest ten uchwyt brzeszczota z ułamaną w tym miejscu końcówką. Tutaj jest koło zębate, które przenosi ruch silnika przy pomocy takiej rolki poruszającej się tutaj w specjalnej prowadnicy, który ten ruch silnika zmienia na takie posuwiste ruchy w pionie, a to z kolei porusza brzeszczotem, który tnie znajdującą się tutaj na dole
deskę. No i tę część będziemy musieli dzisiaj wymienić. Ja ją od razu spróbuję wyciągnąć. Wygląda to w ten sposób. Tutaj właśnie na dole znajdował się jeszcze ten uchwyt brzeszczotu, który po prostu się odłamał. Znalazłem w internecie na aukcji taką nowiutką część do wyżynarki Bosch. Ona była podpisana blokada brzeszczota czy uchwyt brzeszczota Bosch PST 650-670. Jak widzicie, tutaj ten plastikowa główka jest troszeczkę inna, ale stwierdziłem, że no, to nie szkodzi. Widocznie jest po prostu jakiś późniejszy model inaczej zaprojektowany. Ważne, że pasuje. No ale co się okazało, jak już próbowałem raz tę wyżynarkę zreperować, okazało się, że ona tutaj po prostu nie pasuje. Ta prowadnica, w której porusza się rolka na kole zębatym, ma po prostu mniejszą średnicę. Spójrzcie, tutaj w oryginale to jest troszeczkę szersze, dosłownie pewnie o jakiś milimetr. No w każdym razie ta rolka tutaj w tę prowadnicę w żaden sposób nie wchodzi. Naprawdę niewiele jej brakuje. Myślę, że gdyby mieć nóż na gardle i żadnej innej możliwości, no to można by jakoś spróbować, nie wiem, no albo tę rolkę troszkę zeszlifować, albo raczej tę prowadnicę tutaj rozszlifować, zrobić ją troszeczkę szerszą i być może to by wtedy działało, chociaż tutaj też troszkę widzicie to mocowanie, które wchodzi w plastikową obudowę wyżynarki, jest również troszeczkę inne. To się od biedy da tutaj wetknąć, ale już tej rolki tutaj w tę prowadnicę nie włożę. Czyli przed tym chciałem przestrzec, bo do dzisiaj sprawdzałem to przed chwilą na jednym z głównych portali aukcyjnych. Dokładnie takie końcówki są sprzedawane jako drążek czy uchwyt brzeszczota Bosch PST 650-670. To kosztuje około 50 zł, troszkę powyżej 50 zł. Natomiast są również jak najbardziej dostępne takie uchwyty, jakie powinny znajdować się w tej wyżynarce Bosch PST 650. Tam jest zwykle chyba też napisane Bosch PST 700 czy 800. Nie sprawdzałem, nie wiem, czy on do tych innych wyżynarek pasuje, natomiast taki właśnie zamówiłem sobie, pokażę Wam. To jest taki, jaki powinien znajdować się w tej wyżynarce. Ten jest, tak jak już wspomniałem, niepasujący. I spróbujemy dzisiaj zamontować ten właściwy uchwyt, który tutaj porównuję go jeszcze raz z tym złamanym. Wygląda już w tym przypadku identycznie. Taka sama jest ta plastikowa główka, to trzymadełko brzeszczota. Taki sam jest ten uchwyt, który wchodzi w obudowę wyżynarki i dokładnie taką samą średnicę ma ta prowadnica, w której porusza się rolka z kółka zębatego. Włóżmy ją po prostu tutaj. Tym razem, jak widzicie, od razu bez problemu to pasuje. Tu jest jeszcze taka prowadnica na górze, w którą muszę włożyć tę część. I tutaj mam przewidziane w obudowie miejsce na montaż. I w tej chwili myślę, że to dosyć dobrze widać. Ruch silnika powoduje, że ta część się bez problemu porusza w górę i w dół. To byłoby w zasadzie chyba wszystko, jeśli chodzi o taką pilną naprawę. Przyniosę jeszcze troszkę smaru, przesmarujemy to wszystko i będziemy mogli z powrotem zamknąć tę wyżynarkę i zobaczyć, czy ta naprawa przyniosła oczekiwany efekt. Przyniosłem trochę smaru, to jest jakiś taki stary jeszcze PRL-owski smar, który zwykle używam do wianków w łożyskach w rowerze, ale myślę, że tutaj sprawdzi się też zupełnie nieźle. Tego smaru nawet może być całkiem sporo. Pamiętam, że jak otworzyłem pierwszy raz tą wyżynarkę, to tutaj naprawdę było bardzo porządnie to wszystko posmarowane i zresztą trochę oklejone trocinami. Wyczyściłem to już wszystko. Ok, smar mogę odstawić. Tutaj są dwa małe elementy, o których trzeba pamiętać. Pierwszy to jest włożenie tej śruby, do której będzie potem przykręcona
cała stopka wyżynarki, a drugi to jest taki malutki elemencik, który często wypada, jak się otwiera tę wyżynarkę. Coś takiego. Wkładamy go tutaj w ten otworek. Pokażę Wam później, do czego on służył. No i teraz, jeżeli wszystko jest ładnie tutaj spasowane, możemy zamykać wyżynarkę. Aha, jeszcze przepraszam, tutaj trzeba włożyć taką prowadnicę, która ułatwia potem cięcie po linii podczas pracy. W ten sposób, tym wygięciem do przodu. No i teraz zamykamy wszystko. Ok, nawet dosyć ładnie weszło. Patrzę, czy nic tutaj nie jest przycięte. Ok, wygląda, że wszystko jest prosto. Możemy skręcać obudowę. Na razie możemy te śruby przykręcić nie za mocno, bo jeżeli coś po uruchomieniu będzie tarło tam w środku, to trzeba będzie to jeszcze raz otworzyć. A później te śruby po prostu dociągniemy, dokręcimy. Jeszcze raz, dwa. I jeszcze dwie. Teraz możemy przykręcić tę stopkę. I teraz spójrzcie, ten bolec tego malutkiego metalowego elementu, który włożyliśmy tutaj w dolną część obudowy, o którym często się zapomina, pozwala po prostu zablokować tę stopkę wyżynarki w odpowiednim pochyleniu, jeżeli tniemy coś pod kątem. I teraz mocujemy rolkę, o którą będzie się opierał brzeszczot. Tak jak wspomniałem, kiedyś mi się ta rolka tutaj też odłamała, ale jej naprawa nie była problemem. Taka rolka kosztuje 20 kilka złotych. I przykręcamy to wszystko. I wydaje się, że wyżynarka jest gotowa do użycia. Zaraz ją sprawdzimy. Podłączę ją do prądu. Żeby założyć brzeszczot, muszę tutaj wcisnąć na tę plastikową część. On jest teraz zablokowany. Włączę wyżynarkę od prądu i myślę, że teraz mogę spokojnie, mocniej dokręcić wszystkie śruby, bo wszystko zdaje się działać. Dokręciłem tutaj jeszcze porządnie wszystkie śruby, tak żeby tam nic się nie telepało w środku. Podłączmy jeszcze raz. Wyżynarka działa naprawdę fajnie. Myślę, że możemy ją jeszcze szybko wypróbować na dworze przy przecięciu jakiejś deski.
to chyba wszystko na dzisiaj. Dzięki za tę wspólną, małą w sumie i bardzo prostą naprawę tej wyżynarki Bosch PST 650. Bardzo prostego, amatorskiego urządzenia, ale tak jak wspomniałem na początku, z powodu złamanego uchwytu brzeszczota coś takiego wyrzucać byłoby po prostu szkoda. Na pewno to urządzenie jeszcze do wielu lżejszych prac domowych czy nawet warsztatowych będzie się jeszcze, mam nadzieję, przez kilka dobrych lat nadawało. No a z całego tego filmu jest taka nauczka, żeby do tych wyżynarek PST 650 nie kupować uchwytów, które przewidziane są także do wyżynarek 670. Mam nadzieję, że to nagranie komuś się przydało, a w każdym razie mnie na pewno się przydało, bo udało się zreperować to urządzenie. Co prawda dzisiaj nie było mowy o zabytkowych urządzeniach, ale do tego wrócimy w następnych nagraniach. Za dzisiaj dzięki, cześć, no i do zobaczenia już niedługo.